Dzień dobry Państwu, ponownie Jacek Borowiak ze studia, bardzo na żywo, z Krakowa, z 12 Kongresu Ratowników Medycznych Ogólnopolskiego, jak wiemy, drodzy Państwo. Jest mi niezmiernie miło powitać kolejnego gościa, który już siedzi obok mnie, ale za chwilę dokonam prezentacji i przedstawimy szczegóły dzisiejszej rozmowy i również wystąpienia naszego gościa w ramach kolejnej sesji, która będzie rozpoczynała się od godziny 15. Drodzy Państwo, cały program konferencji jest dostępny w formie elektronicznej. Pani Jagoda Nowak, sekretarz redakcji, która realizuje dzisiejszą audycję, z pewnością za chwilkę wklei w komentarzu program, szczególnie z sesji czwartej, o której będziemy teraz rozmawiać, o której będziemy dyskutować. Moim i Państwa gościem jest pan dr Tomasz Sikora, przedstawiciel Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jesteśmy z Tomaszem na ty, więc sobie panować nie będziemy. Cześć Tomasz, miło Cię widzieć. Witam serdecznie. Cześć. Witam Ciebie tutaj. Bardzo miło jak zwykle Ciebie spotkać. W biegu ostatnio jesteś, wróciłeś z Kopenhagi, ale rzutem na taśmę dotarłeś i jesteście gotowi do przygotowań do sesji czwartej. Dokładnie. Ten tydzień tak naprawdę w moim życiu upływa pod hasłem konferencji, kongresów. Dopiero co miałem przyjemność być w Kopenhadze na EUSEM-ie, czyli na Kongresie Europejskim Medycyny Ratunkowej. Teraz mam przyjemność być tutaj na 12. Kongresie Ratowników Medycznych, także bardzo aktywnie, bardzo naukowo, ale też bardzo, bardzo ciekawie. Gdybyś miał położyć na takiej wadze, albo może na dwóch biegunach i zbliżając do siebie dwa wydarzenia, to czym one są do siebie podobne? Taki Kraków, taki kongres i takie wydarzenia w Kopenhadze. Jasno i wyraźnie mogę powiedzieć, że tak naprawdę poziomem organizacyjnym, jeżeli chodzi o przedstawiony temat, jeżeli chodzi o dobór prelegentów, tam językiem był język angielski, tutaj językiem jest język polski, co na pewno ułatwia pełne zrozumienie tematu. Natomiast jeżeli patrzymy na tematykę, to i na kongresie w Kopenhadze i tutaj mamy bardzo dużo tematów przedszpitalnych. Tam oczywiście jeszcze był zakres medycyny ratunkowej dotyczący oddziałów ratunkowych czy elementów intensywnej terapii. Natomiast to, co bardzo przybliża obie imprezy, to przede wszystkim, tak jak powiedziałem, poziom, ciekawość tematów, także ich praktyczność. Jednym z takich tematów, który w Kopenhadze bardzo jął moje serce, był temat związany z kilkunastotygodniowym rejsem niemieckiego lekarza z niemieckiej armii po Atlantyku, gdzie było to naprawdę bardzo ciekawe, przedszpitalne przedsięwzięcie, gdzie z dużą charyzmą ten młody doktor opowiadał o tym, jak musiał radzić sobie z pacjentami, na przykład z ciężkim urazem czaszkowo-mózgowym w środku Atlantyku, gdzie wyzywał, jak dobrze pamiętam, hiszpańską fregatę z helikopterem do pomocy, żeby ewakuować pacjenta. Tam już trochę inaczej trzeba żonglować swoimi umiejętnościami, zasobami, których jest niewiele, no i czasem dojazdu tego supportu, tego wsparcia. Tam ten lekarz miał 5-litrową apteczkę, bo nawet pokazane zdjęcie, to był taki worek nieprzemakalny, wypełniony sprzętem. Pokazał, co tam jest. No, sprzętu dużo nie miał, musiał wyrabiać umiejętnościami i zaangażowaniem. A gdybyś teraz tak żonie powiedział i córce, no dziewczyny, znikam na pół roku, rok na taki rejs, to co by dziewczyny powiedziały? Moja żona jeszcze w okresie przedmałżeńskim, jak już byliśmy narzeczeństwem, puściła mnie na 7 tygodni na rejs na Fryderyku Chopinie. Płynęliśmy z Malagi na Karaiby, także już niewielką porcję, bo to było tylko 7 tygodni, ale już przeżyła. Myślę, że teraz, jako że mamy córkę, byłoby trochę trudniej dla niej, i dla mnie, i dla córki. Także na pewno wymagałoby to dużo większego przemyślenia, czy oczywiście ta realizacja tego pomysłu w tym momencie jest najlepsza. Natomiast no i tak szapoba dla tego lekarza za te 3 przypadki, które napisał, bo naprawdę musiał sobie poradzić w bardzo trudnych sytuacjach, w szczególności jeśli chodzi o zasoby sprzętowe. To takim hasłem była właśnie ta część konferencji w Kopenhadze. Z tego miejsca pozdrawiam szanowne panie, które też mam okazję znać osobiście. Mam nadzieję, że macie się dobrze i dzięki, żeście wypuściły Tomasza jeszcze na kolejne wydarzenie. No właśnie, bo 12 Kongres Ratowników Medycznych Ogólnopolski, to należy podkreślać, drodzy Państwo, jest pod hasłem wiedza, decyzja i odpowiedzialność. I te słowa, to hasło przyświeca temu kongresowi. Ale
Sama sesja czwarta, którą przygotował Tomasz ze swoimi współpracownikami z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, nazywa się Latamy, by ratować. Sesja pod patronatem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Drodzy Państwo, dlaczego? Dlatego, że LPR jest współorganizatorem tego wydarzenia, samego kongresu. Tak, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zgodziło się współorganizować kongres. Ustaliliśmy, iż będziemy mogli zaprezentować w czasie jednej sesji 6 tematów, które widzą Państwo w programie kongresu. Mam nadzieję, że udało nam się wybrać tematy ciekawe, praktyczne, takie do wykorzystania w swojej pracy zawodowej, bo tak chcieliśmy i taka idea nam przyświecała przy wyborze tematyki. To ja pozwolę sobie, drodzy Państwo, przytoczyć tytuły, a ja za chwilkę też Tomka poproszę, żeby, jeżeli pamięta, tak z głowy wyrecytować, jakie osoby będą zajmowały się tymi tematami, a ze szczególnym uwzględnieniem swojego wystąpienia, które masz. Zabezpieczenie dróg oddechowych w LPR od Speedbomb do Vortexa, pokaz w czasie rzeczywistym z opisem i tutaj osoby, które będą. Pamiętasz z głowy? Tak, 2 osoby, które będą prezentować procedury, to Bartek Wróbel oraz Michał Pluta, czyli Czach z Ostrowa Wielkopolskiego oraz lekarz z bazy w Łodzi. Elementami konferencjerki zajmie się Łukasz Skorupa, czyli kierownik działu szkoleń medycznych. On także razem z Mikołajem Lewandowskim, swoim zastępcą, będą odpowiedzialni za część związaną z symulacją medyczną tego pokazu. I część teoretyczną będę miał przyjemność poprowadzić w części pierwszej ja, natomiast w części drugiej Bartek Wróbel. Bo po każdym pokazie będziemy mieli krótką część teoretyczną dotyczącą tego, co było przedstawione na tej krótkiej symulacji medycznej. Przeskakując, drodzy Państwo, drugi temat, na którym się skupimy najbardziej, bo chciałbym skorzystać z tej okazji, że jest Tomasz. Transport pacjentów w stanie krytycznym, czego nie nauczyła nas pandemia COVID-19. I tutaj z kim się spotkamy? Tutaj będzie Olek Rutkiewicz, przepraszam. Zawsze mam problem. Też na R. Przepraszam Olka, ale ja zawsze przekręcam jego nazwisko. To jest po prostu norma. Przepraszam Cię bardzo. Aleksander Rutkiewicz, doktor nauk humanistycznych Aleksander Rutkiewicz, LPR. Tutaj jakby nie chciałbym zdradzać za dużo, ponieważ temat jest dość ciekawy i myślę, że Olek najlepiej opowie nam o tym, jak trudny może być transport pacjenta, bo często troszkę bagatelizujemy to, jak wyglądają transporty medyczne w Polsce. Natomiast musimy pamiętać, że transportujemy pacjentów w różnym stanie, z różnymi zagrożeniami życia i zdrowia i czasem te transporty bywają naprawdę trudne i o tym będzie między innymi opowiadał właśnie Olek. Czwarty temat, czwarte wystąpienie, fizjologicznie trudne drogi oddechowe. I tutaj głos oddamy Michałowi Plucie. Doktor nauk medycznych Michał Pluta, LPR, tak? Tak. Michał opowie nam troszeczkę o tym, że nie zawsze zabezpieczenie dróg oddechowych to jest prosta i trywialna rzecz, a wprost przeciwnie, pokaże nam, że bardzo często już sama fizjologia i anatomia dróg oddechowych może być dość problematyczna. Piąty punkt w programie sesji czwartej zatytułowanej Latamy, by ratować, jak już wspomniałem, sesja pod patronatem LPR-u, to uczymy się popełniając błędy. Szkolenie medyczne w LPR i tutaj zaprosi nas do tego wykładu między innymi Łukasz Skorupa, czyli kierownik działu szkoleń medycznych oraz Mikołaj Lewandowski, jego zastępca i instruktor medyczny. Moim zdaniem bardzo ciekawy i praktyczny temat, który rozwijamy od kilku lat w pogotowiu lotniczym, czyli szkolenie autorskie, szkolenie certyfikowane, wszystkie elementy, które wpływają na to, że rozwijamy naszą kadrę, utrzymujemy umiejętność wykonania pewnych procedur oraz przez cały czas podnosimy kompetencje naszych pracowników. Drodzy Państwo, ja potwierdzam, bo w zeszłym roku, we wrześniu, miałem okazję uczestniczyć w takim szkoleniu na zaproszenie pana profesora Roberta Gąskowskiego. Przyjechałem do Modlina, tam spotkałem między innymi Tomasza, tam przegadaliśmy różne tematy i widziałem na żywo, jak załogi Chemsu się szkolą, jak realizują w praktyce kolejne scenariusze i między innymi Tomasz był odpowiedzialny za jeden z case'ów, który był wrzucony na te podłoże modlińskiej twierdzy, gdzie było zimno, ciemno, trudne warunki i wymagania były ogromnie duże. Tak więc
tak jak Tomasz powiedział, plus tego wszystkiego, czego nie dopowiedział, to zwierzcie mi, drodzy Państwo, na słowo tak jest. Byłem, widziałem, przeżyłem to na własnej skórze. Ostatni punkt, kiedy słyszysz ten kopyt, myśl o koniach, ale nie zapomnij o zebrach, czyli słów kilka o tętniakach aorty. I tam spotkamy się z Tomaszem Łyskiem, Okej. lekarzem z oddziału w Krakowie. Tomek powie nam o dość trudnym temacie, który często chowa się troszeczkę objawowo za innymi jednostkami chorobowymi, a tak naprawdę będziemy mówić o tętniakach aorty, które są bardzo poważnym zagrożeniem stanu zdrowia, także w opiece przedszpitalnej. No a Tomek myślę, że opisze nam to w doskonały sposób, jak możemy sobie w prehospitalu z tym problemem poradzić. Te potrójne A, drodzy Państwo, sprawiają nam bardzo często dużo problemu, żeby je wyłapać, szczególnie kiedy one nie są wielkich, astronomicznie wielkich rozmiarów, czy to w większości części brzusznej, bo te torakalne to tak trudno raczej diagnozować, ale pamiętajmy o podstawach badania pacjenta, bo są takie pewne rzeczy, które można wykorzystać, żeby przynajmniej wysunąć podejrzenie, że mamy problem naczyniowy. I jestem przekonany, że pan doktor Tomasz Łysek te właśnie kwestie nam dzisiaj przytoczy. Drodzy Państwo, napiszcie w komentarzu, skąd nas dzisiaj oglądacie, skąd nas słuchacie i śledzicie 12. Ogólnopolski Kongres Ratowników Medycznych. Dziękuję za to, że jesteście z nami, dziękuję, że obserwujecie nasze media społecznościowe. Marcin Ziarko nas serdecznie pozdrawia. Marcin, dopisz koniecznie, skąd dzisiaj nas słuchasz i skąd nas oglądasz. Drodzy Państwo, zatem wracamy do numeru 2 na liście. Ile dziur można zrobić w pacjencie na miejscu zdarzenia? Procedury chirurgiczne na przykładzie misji HEMS i ten wykład poprowadzi pan Tomasz Sikora z LPR. Taka niespodzianka. Tak wyszło. Tak wyszło. Tomasz, opowiedz. Myślę, że tutaj możesz trochę więcej opowiedzieć. Oczywiście nie wszystko, nie ze szczegółami, bo można to obejrzeć, ten twój wykład online. Zachęcam, są jeszcze linki do pobrania ze strony. Ale gdybyś mógł tak w kilku zdaniach opowiedzieć o tych dziurach, o tych chirurgicznych procedurach, dlaczego, po co i w ogóle. Temat może trochę wybrany, nazwa tematu wybrana troszeczkę z przymrużeniem oka, czyli te dziury w ciele naszego pacjenta, ale dziury, które są robione w jak najbardziej dobrej formie i z dobrym przeznaczeniem, ponieważ procedury chirurgiczne na miejscu zdarzenia w pomocy przedszpitalnej udowodniono, że bardzo mocno pomagają w uzyskaniu przeżycia, w podniesieniu szans na przeżycie naszych pacjentów. Wystarczy zobaczyć wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji z 2021 roku, gdzie przy zatrzymaniu krążenia spowodowanym urazem bardzo jasno i bardzo mocno wybrzmiewają możliwości wykonania procedur chirurgicznych u naszego pacjenta. W tym temacie nie uda mi się w te kilkanaście minut wystąpienia omówić wszystkich procedur, które w pomocy przedszpitalnej mogą być wykorzystane, dlatego omówimy tylko 3 z nich na podstawie 3 misji, 2, które miałem okazję sam przeżyć, jednej, którą na podstawie kolegi, który będzie obecny też na naszej sesji. Wybrałem te procedury, które są najbardziej związane z drogami oddechowymi, jako że to naturalnie przechodzimy po temacie związanym z zabezpieczeniem dróg oddechowych. Natomiast jasno chciałem powiedzieć, że zdaję sobie sprawę z tego, że wykonanie tych procedur, o których będzie mowa, wykracza poza możliwości ratownika medycznego. Są one przeznaczone do wykonania przez lekarzy. Natomiast mam świadomość tego, że bardzo często zespoły lotniczego pogotowia ratunkowego pracują z zespołami naziemnymi. Kiedy ja jako lekarz i członek załogi HEMS, czyli nasz ratownik medyczny albo pielęgniarz, stanowimy taki mały dwuosobowy zespół, bardzo często potrzebujemy pomocy zespołów naziemnych. Stąd wydaje mi się, że dobrym rozwiązaniem jest też rozwijanie świadomości członków zespołów ratownictwa medycznego, tych naziemnych, w to, jak wyglądają nasze procedury chirurgiczne, jak mogą nam pomóc w tych procedurach, jak ich dodatkowa para rąk, czy nawet 2 pary rąk mogą być przydatne na miejscu zdarzenia. Bo wydaje mi się, że jeżeli mamy świadomość tego, jak działa ktoś inny, to jest nam łatwiej współpracować. Wtedy mówimy bardziej tym samym językiem, wiemy, co będzie miało miejsce za chwilę, wiemy, jak pomóc sprzętowo, czy organizacyjnie, czy też przygotowując miejsce, gdzie będziemy te procedury wdrażać. I właśnie dlatego
postanowiłem, że fajnie byłoby opisać te procedury, tak żebyśmy po prostu mogli rozwijać swoją świadomość tego, co będzie miało miejsce za chwilę, po to, żeby zwiększać szanse przeżycia naszego pacjenta. Tu aż się kusi, żeby zadać Tobie pytanie i chciałbym, żeby wybrzmiała Twoja odpowiedź bardzo głośno. Procedury chirurgiczne to są konkretne rzeczy, które musimy powtarzać, wykonywać, żeby dojść do jakiegoś poziomu mistrzowskiego. Jak bardzo w naszej pracy powinniśmy zadbać, żeby o te umiejętności, wszystkie skillsy praktyczne, żeby je powtarzać, ćwiczyć i nie zapominać o tym, że jeżeli tego nie robimy, to po prostu wypadamy z tej precyzji. Jakich słów albo jakich argumentów powinniśmy używać w kierunku naszego środowiska? I tu niespecjalnie nie wymieniam tytułów, stopni. Jak bardzo powinniśmy głośno mówić o tym, że powtarzanie akurat w tej konkretnej kwestii ma ogromne znaczenie. To tak jak z matematyką, ale w tej kwestii chyba bardziej. Repetitive mater studiorum. Słuszna uwaga. Rzymianie powiedzieli, że powtarzanie jest matką nauczania. Pamiętajcie Państwo, że jeżeli wykonaliśmy raz jakąś procedurę, to nie znaczy, że ta procedura jest przez nas już dozgonnie nauczona i zawsze będzie nam ona wychodzić, zawsze będzie ona zakończona sukcesem. Musimy pamiętać o tym, że pewne procedury, szczególnie takie, które wykonujemy rzadko, wymagają powtarzania, wymagają ćwiczenia, czy to na fantomach, czy na kadawerach, czy na preparatach zwierzęcych. Wymagają tak naprawdę pewnej takiej nauki mięśniowej, pewnej nauki schematów postępowania, bo niestety te procedury, na przykład właśnie procedury chirurgiczne, bardzo często po pewnym czasie mogą niestety ulec pewnemu zatarciu. My znamy, jak tę procedurę wykonać, ale gdzieś tam pewne szczegóły, które są niezmiernie ważne, mogą nam już ulecieć. Stąd między innymi dowiecie się Państwo na wykładzie Łukasza oraz Mikołaja, jak wygląda cykl szkolenia lekarzy oraz członków załóg HEMS, czyli naszych zespołów medycznych w pogotowiu lotniczym, właśnie po to, żeby te procedury, które może wykonujemy nieco rzadziej, jak na przykład konikotomia, jak na przykład trakostomia prosta, zakładanie drenażu klatki piersiowej, czy procedury związane z ginekologią czy położnictwem, żeby te procedury ćwiczyć, żebyśmy po prostu te wyjątkowe umiejętności nam nie uleciały. Pamiętajmy, że nie każdy z nas jest chirurgiem, nie każdy z nas jest zabiegowcem. Większość lekarzy w pogotowiu lotniczym to lekarze medycyny ratunkowej i specjaliści anestezjologii intensywnej terapii, którzy owszem na bloku operacyjnym czasem się pojawiają, ale zazwyczaj nie w roli operatora. Stąd między innymi tak ważne jest to, żeby powtarzać, no bo musimy mieć świadomość tego, że jeżeli spotka nas w końcu taka trudna sytuacja, to musimy być na to przygotowani. Doskonałym przykładem jest poniedziałkowa histerotomia ratunkowa w wykonaniu zespołu z Katowic, gdzie tak naprawdę kolega lekarz, który wykonywał tą histerotomię, był świeżo po kursie, bo skończył kilka tygodni temu szkolenie autorskie, o którym będzie mówił Łukasz, gdzie ćwiczono m.in. procedurę histerotomii ratunkowej. I kolega jasno podkreśla, że właśnie to, że odbył to szkolenie, ułatwiło mu bardzo wykonanie tej procedury. Podjęcie decyzji z jednej strony, ale przede wszystkim fizyczne wykonanie procedury, jaką jest histerotomia ratunkowa, czyli ratunkowe cięcie cesarskie w warunkach przedszpitalnych. Ranga, drodzy Państwo, wydarzenia scenariusza zupełnie mniejsza, ale ja pamiętam, kiedy byłem na kursie z medycyny pola walki i tam uczono nas odbarczania odmy. I wyobraźcie sobie Państwo, to było w weekend, a w środę, 3 dni później byłem zadysponowany jako zespół numer 2 do pomocy innej karetce i tam trzeba było pacjentowi klatkę piersiową odbarczyć. I myślę, że chyba wiem, co może czuć zespół HEMS-u, który wtedy wylądował kilka dni temu i wykonali tę robotę, szczególnie, że byli świeżo po kursie, czy tutaj w tym wypadku doktor. Potrafię sobie wyobrazić ten poziom satysfakcji, ale bez tego systemu, o którym Ty mówisz, nie byłoby to możliwe. No i właśnie takie pytanie, które będzie zbliżało nas do końca tej rozmowy, jest takie. Może właściwszym odbiorcą byłby Łukasz, jako tutaj osoba koordynująca ten dział szkoleń, ale Ty jesteś też jednym z lekarzy koordynujących w LPR-ze. Czy jesteśmy w stanie
stworzyć podobny system kształcenia, szczególnie praktycznego w PRM-ie, jeśli chodzi o ZRM-y. Wiemy, że LPR ma to skonstruowane od wielu lat, działa to świetnie, ale też nie zasypujecie śliwek, gruszek, innych owoców w popiele, tylko cały czas to rewidujecie, nie? Tylko skala jest inna, mamy ileś tam baz, ileś konkretnych statków powietrznych, konkretną ilość osób. Jednak jest ich mniej niż członków ZRM-ów. Czy uważa, że jest to możliwe, żeby w takiej dużej skali wprowadzić podobny albo nawet taki sam system szkoleń? Trudno mi się wypowiedzieć w imieniu całego systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Natomiast jako lekarz praktyk bardzo chciałbym, żeby taki system dla wszystkich zespołów ratownictwa medycznego i tych lotniczych, naziemnych, taki wspólny powstał, ponieważ wtedy moglibyśmy mówić wspólnym językiem. Tak. Byłoby dużo łatwiej, byłoby dużo prościej. Zrównywalibyśmy także poziom wykształcenia członków zespołów ratownictwa medycznego. Z tego co mi wiadomo, to część jednostek ma swoje szkoły, ma swoje instytucje, które szkolą pracowników. Mam nadzieję, że może ten wykład właśnie Łukasza też pokaże, jaki my mamy pomysł w pogotowiu lotniczym na tego typu szkolenie. Może dzięki temu będzie nawiązana jakaś współpraca, może dzięki temu ktoś popatrzy, jak robimy to my, może będzie możliwość wymieniania się doświadczeniami i my też będziemy mogli na takiej wymianie doświadczeń zyskać jako lotnicze pogotowie ratunkowe. Myślę, że patrząc na to, że całe ratownictwo jest coraz bardziej ujednolicone i dyspozytornie medyczne, i Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego, i szkolenia dla dyspozytorów czy dla wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego, to mam nadzieję, że w pewnym momencie całe szkolenie będzie jeszcze bardziej ujednolicone, jeszcze bardziej będzie miało ten sam wydźwięk, ten sam poziom. No bo powiedzmy sobie szczerze, jeżeli będziemy się szkolić, to będziemy podwyższać swoje kompetencje, będziemy coraz lepiej leczyć, ratować, stabilizować naszych pacjentów, będziemy mieli jeszcze więcej satysfakcji z kolejnych uratowanych żyć naszych chorych. No i tak naprawdę o to chodzi. I w pomocy przedszpitalnej, w całym ratownictwie medycznym, w całej medycynie ratunkowej. W waszej firmie, w waszym dziale latamy, by ratować naziemnych, jeździć, by ratować. Ci, którzy w statkach, jednostkach pływających pływamy, więc można to trochę parafrazować, trochę kraść w dobrym tego słowa znaczeniu, ale to, co powiedział Tomasz, że przecież cel i idea jest jedna. Chodzi o naszych pacjentów, o możliwości pomagania tym pacjentom, tych, których możemy uratować, to róbmy to, a tych, których się nam nie uda, to wyciągajmy z tego wnioski. Jednym z tematów, który będzie poruszany, to uczmy się wyciągać wnioski ze szczególnych błędów, jakie popełniamy, bo to jest również bardzo pouczająca lekcja i warto to robić i ten debriefing po każdym takim zdarzeniu robić. Tomasz, to była wielka przyjemność i tak sobie zdaję z tego sprawę, że to była pierwsza nasza rozmowa w NT Live i mam nadzieję, że nie ostatnia, bo pamiętam, kiedy siedzieliśmy w Modlinie i na serwetce rysowaliśmy pewne tematy, które nas interesowały. Mam nadzieję, że jeszcze wrócimy do tej rozmowy. Dzisiaj koniecznie twój podpis się musi znaleźć na naszym banerze. Jest już tu kilku przedstawicieli LPR-u. Gdzieś tutaj znajdzie sobie jakąś przestrzeń do tego, żeby się podpisać. Jeszcze mamy trochę miejsca, a jak widzisz na czerwonym tle, takim marzeniem moim i celem jest, żeby znalazły się podpisy przedstawicieli wszystkich baz chemców w Polsce. Na razie mamy ratownika 12, mamy ratownika 4 właśnie z Katowic, jeżeli dobrze pamiętam. Tam był Marcin Górecki, tam był Michał i tam był pan Rafał Kazanowski, którzy się tutaj podpisali i nawet powstają kwestie artystyczne, bo kiedy proszę na przykład narysować Ecka, to powstają, drodzy Państwo, te rysunki. Ecka narysował właśnie Marcin Górecki, pan dyrektor Marcin Podgórski narysował też swoje wydanie, Anna Buczek też na śmigło narysowała, więc wiesz co, no jak ciebie trafię we Wrocławiu, to tu już się szykuj na... Zapraszamy do ratownika 13. Tak, dziękuję Tomasz. Dzięki wielkie. Wielka przyjemność. Drodzy Państwo, Państwa i naszym gościem w kolejnym wywiadzie ze studia bardzo na żywo był pan dr Tomasz Sikora z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. I zachęcam Państwa do tego, żebyście śledzili nasze dzisiejsze media społecznościowe w sposób wyjątkowy, bo tak będziemy wrzucać co chwilkę takie bardzo miłe rozmowy, takie bardzo miłe spotkania, które mamy dla Państwa już przygotowane. Audycję zrealizowała pani Jagoda Nowak, sekretarz redakcji NT Live.
warto napisać w 2-3 zdaniach w komentarzach. Pozdrowienia dla naszej całej ekipy i my Państwa najserdeczniej pozdrawiamy. Do usłyszenia i do zobaczenia już niebawem.